W dzisiejszym odcinku temat szamba, a dokładniej będzie poruszony temat szamba betonowego z płytą najazdową. Szambo zamówione prosto od producenta, maksymalnie duże z uwzględnieniem wytycznych w projekcie. Zgodnie z prawem maksymalna wielkość zbiornika w domu jednorodzinny wynosi 10 m3. Osobiście uważam, że to za mało, ale są ograniczenia, których trzeba przestrzegać. Na tej wielkości szambo potrzebujemy wykop o wymiarach 3,5 na 3 metry i głębokości około 2,5 metra, tak aby warstwa ziemi przykryła płytę tak z 50 cm. Głębokość posadowienia zależy jednak od wysokości wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku. Są firmy, które zajmują się montażem szamba kompleksowo, czyli ta sama firma kopie i dostarcza szambo. I druga opcja, jedna firma kopie, druga dostarcza szambo. Przyznam szczerze, że sprawdzałem obydwie opcje i w obydwu przypadkach finalny koszt jest niemal identyczny. I moim zdaniem lepiej wybrać usługę numer 1, czyli montaż szamba kompleksowo, bo płacisz i nie przejmujesz się niczym. Ja wybrałem opcję numer 2, bo mam znajomego z dużą koparką, a ten dodatkowo wiedział, od którego producenta zamówić szambo, aby było ono sprawdzone. Ktoś zaraz zapyta, a czym tu się przejmować podczas kopania dołu i stawiania szamba? Kto mieszka na terenach o wysokim poziomem wód gruntowych, ten powinien wiedzieć, ile to kosztuje stresu. Nie bez powodu większość osób wybiera montaż szamba w dni letnie. Ja na przykład dodatkowo 2 tygodnie przed dniem montażu sprawdzałem u sąsiada w studni poziom lustra wody. Jest gorąco i zero deszczu, a studni widać było dno, więc to była idealna pora na działanie. Pamiętam, że 2 dni przed montażem padał dość spory deszcz, ale na szczęście poziom lustra wody u sąsiada studni pozostał na niezmiennym, bardzo niskim poziomie. W moim przypadku wilgotny grunt zaczął pojawiać się dopiero na głębokości około 2,3-2,4 metra, więc było w miarę bezpiecznie. Mówię w miarę, bo pamiętam, że widziałem, jak 2 razy oberwały się hałdy piachu do wykopu. Wiem, że ludzie mają jeszcze wyżej poziom wód gruntowych i zapewne z dołka 3 na 3,5 robi się im dół gigantyczny, powiedzmy 5 na 5. Jeśli wiecie, że możecie mieć problem z wysokim poziomem wód gruntowych, pod żadnym pozorem nie róbcie wykopu koparką ładowarką, czyli taką mniejszą koparką. Od razu sugeruję zdecydować się na dużą koparkę, coś ala u mnie. Operator ledwo się z nią zmieścił u mnie na podwórku, ale duża koparka ustanie sobie dalej od wykopu w jednym miejscu, ma duży zasięg ramienia i obrót 360 stopni. Już o różnicy mocy i wielkości łyżki nie wspominając. Jedyną wadą wyboru takiej koparki to cena, bo ta w moim przypadku była wyższa o 500 zł w stosunku do koparki ładowarki. Za szambo 10 m3 jednokomorowe z płytą najazdową 8 ton z transportem zapłaciłem 3900 zł, a za wykop dużą koparką 1500 zł. Razem wyszło mnie to 5400 zł. Producent po dostarczeniu szamba wstawia je do dołu, poziomuje, przykleja płytę poziomą i przykleja kominek.
Po montażu otrzymałem także dokument z atestem, który będzie potrzebny do odbioru budynku. W dokumencie jest wyszczególniony rozmiar szamba plus zawarta informacja o płycie najazdowej. Zapytałem panów, którzy montowali szambo, czym różni się płyta zwykła od najazdowej. Powiedzieli, że mimo iż grubość jest podobna, to posiada więcej stali, przez to jest znacznie cięższa. Sugerowano mi, abym od razu nie zakładał rury kanalizacyjnej łączącej dom z szambem, żeby poczekać chociaż z tydzień, żeby sobie szambo delikatnie osiadło. Po montażu i tak miałem sporo zabawy z rozpanowaniem ziemi z wykopu, a po tygodniu przyszła pora na podłączenie kanalizacji. Musiałem wchodzić do zbiornika, aby dobić rury od środka, żeby te siedziały ściślej. Mam nadzieję, że to było widać na nagraniu, ale zbiornik ma dodatkowe wzmocnienia po środku i na rogach. Nie wiem, czy tak mają wszystkie zbiorniki, czy tylko te z cięższą płytą najazdową. Finalnie zbiornik udało się zamontować, teraz tylko posiać trawę i czekać, aż teren się samoistnie utwardzi. Pozdrawiam.